Szanowni Państwo, w tym materiale porównam, jak spisuje się wkrętarka udarowa, czy jak niektórzy wolą zakrętarka udarowa, Parkside PDSSA 20 oraz klucz udarowy Parkside PASSK 20 przy pracy w drewnie. Najpierw przyjrzyjmy się obu urządzeniom. Oba narzędzia należą do systemu X20V Team i są dostępne od czasu do czasu w sklepach sieci Lidl. Oba urządzenia zapakowane są w klasyczne plastikowe walizki z metalowymi zapięciami, plastikowymi zawiasami i czerwonymi uchwytami. W przypadku wkrętarki w środku walizki znajdziemy samo urządzenie z zainstalowaną 2Ah baterią, ładowarkę o prądzie ładowania 2,4A ładującą załączoną baterię w ciągu godziny. Widzimy też miejsce na rezerwowy akumulator, ale niestety nie mieści się tutaj bateria 4Ah. W zestawie znajduje się także adapter z uchwytu sześciokątnego na kwadratowy 1/4 cala oraz uchwyt magnetyczny do krótkich bitów. Urządzenie to pozwala na wkręcanie z maksymalnym momentem obrotowym do 180 Nm, szybkością obrotową 2800 obrotów na minutę i 3600 udarów na minutę. Posiada oczywiście klasyczny spust uruchamiający urządzenie oraz przełącznik kierunku obrotów. Osprzęt mocowany jest w blokowanym uchwycie sześciokątnym 1/4 cala. Z boku znajduje się magnes, którego zadaniem jest przytrzymywanie zapasowego pojedynczego bita. Przy stopce mamy uchwyt pozwalający zaczepić narzędzie za pasek. Miejsce pracy jest podświetlane umieszczoną w stopce diodą. Jej działanie jest sprzężone ze spustem. Przyjrzyjmy się teraz kluczowi udarowemu. Zapakowany jest on w ciut większą walizkę, a w pełnym zestawie znajdziemy w niej samo urządzenie z zamontowanym akumulatorem, tym razem jest to jednak 4Ah bateria, ładowarkę o prądzie ładowania 3,5A, która naładuje załączony akumulator w około 80 minut, zestaw 4 nasadek ze stali chromowo-wanadowej o rozmiarach 17, 19, 21 i 23 mm oraz miejsce na zapasowy akumulator. Tym razem jest go wystarczająco, by pomieścić 4Ah wersję baterii. Urządzenie to pozwala na wkręcanie z maksymalnym momentem obrotowym do 400 Nm, szybkością obrotową 2300 obrotów na minutę i 3000 udarów na minutę. Klucz udarowy także posiada klasyczny spust włączający urządzenie oraz przełącznik kierunku obrotów. W odróżnieniu jednak od prezentowanej wkrętarki, osprzęt mocowany jest na uchwycie kwadratowym 1/2 cala z pierścieniem zabezpieczającym. Podobnie jak w przypadku wkrętarki udarowej, miejsce pracy podświetlane jest LED-em umieszczonym w stopce urządzenia. Ale dodatkowo na stopce umieszczono również przycisk pozwalający ograniczyć maksymalny moment obrotowy. Dostępne jest 5 ustawień: 400, 300, 200, 150 i 100 Nm, między którymi przełączamy cyklicznie. Aktualnie wybrane ustawienie podświetlane jest na zielono. Ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest dostępny także w tym urządzeniu uchwyt na pasek. Zestawmy teraz oba urządzenia obok siebie. Już na pierwszy rzut oka klucz udarowy sprawia wrażenie znacznie masywniejszego. Jest dłuższy o 4 cm, szerszy o 1,5 cm. Wielkość klucza potęguje również domyślnie wyłączony 4Ah akumulator, ale nawet bez baterii sam korpus jest wyższy o 1 cm od korpusu wkrętarki. Co jednak najistotniejsze, bez akumulatora klucz jest cięższy od prezentowanej wkrętarki udarowej o ponad 600 g i waży prawie 2 kg, co daje się odczuć przy dłuższej pracy. Na sam koniec spójrzmy na akumulatory. Ponieważ oba urządzenia należą do systemu X20V Team, to w każdym z nich możemy wybrać jedną z dwóch baterii, 2Ah lub 4Ah. W pewnych zestawach, jak powiedziałem, z wkrętarką znajdziemy 2Ah baterię, która jest o 2,5 cm niższa i o ponad 250 g lżejsza od 4Ah akumulatora dołączonego do klucza udarowego. Nasuwa się jednak pytanie, czy oprócz pojemności przekładającej się na czas działania urządzenia na jednym ładowaniu, akumulatory wpływają na wydajność pracy obu urządzeń. Za chwilę się przekonamy.
Przejdźmy teraz do porównania wydajności obu urządzeń. Na papierze klucz ma ponad dwukrotnie wyższy maksymalny moment obrotowy, podczas gdy szybkość obrotowa wkrętarki jest to ponad 20% większa. Jak to będzie przekładało się na praktyczne działanie obu urządzeń, przekonamy się w kilku testach. Testy przygotowałem tak, aby były w miarę łatwo powtarzalne. Starałem się dobierać łatwo dostępne materiały, jak i ogólnodostępny osprzęt. W pierwszej części testów będę wkręcał wkręty o różnych rozmiarach i charakterystykach w 4 sklejone ze sobą, jedna na drugiej, kantówki sosnowe 70x70 mm. Jeśli chodzi o osprzęt, do wkręcenia wkrętów z łubem Torx zastosuję krótkie bity wraz z przedłużką ze zwykłego zestawu Parkside, który prezentowałem w jednym z wcześniejszych materiałów. Jestem świadom, że do wkrętarek udarowych zaleca się stosowanie bitów udarowych. Jednak, co wyjaśniałem np. w materiale dotyczącym bitów DeWalt i Milwaukee, skutkować to może ograniczeniem maksymalnego momentu. Aby móc zainstalować do klucza bity z uchwytem sześciokątnym, wykorzystałem adapter firmy DeWalt z uchwytu kwadratowego 1/2 cala. W przypadku wkręcania wkrętów z łubem sześciokątnym użyłem nasadek udarowych Hitachi, obecnie Hikoki, a aby zamontować je we wkrętarce udarowej, wykorzystywałem przejściówkę Milwaukee Shockwave z uchwytu sześciokątnego na kwadratowy 1/2 cala. Z kolei w drugiej części testów będę wiercił otwory przelotowe w kantówce sosnowej o wysokości 70 mm. Do wiercenia używałem wiertła krętego do drewna z uchwytem sześciokątnym marki Universal, dostępnej w Castoramie, klasycznego wiertła łopatkowego Yato 25 mm, które testowałem w jednym z wcześniejszych materiałów, oraz z wiertła krętego świdrowego Irwin Blue Groove, dostępnego np. w Leroy Merlin. Testy wykonam dla narzędzi wyposażonych w świeżo naładowane akumulatory 2 Ah, a następnie powtórzę je dla urządzeń z podpiętymi akumulatorami 4 Ah. Klucz udarowy, o ile nie będzie zaznaczone to inaczej, ustawiony będzie na maksymalny moment obrotowy. Pierwszy test to wkręcanie krótkich wkrętów ciecielskich 5x70 mm z łubem stożkowym z nacięciem Torx 25. Test ten stanowi pewien punkt referencyjny dla innych testowanych przeze mnie wkrętarek. Są to największe wkręty, które można było wkręcić elektrycznymi wkrętakami. Przy czym nawet najmocniejszy z nich, Bosch Push Drive, potrzebował do tego celu ponad 11 sekund. Należy uznać, że wyniki są dosyć zbliżone. Drugi test to wkręcanie wkrętów ciesielskich 8x260 mm z łubem talerzykowym z nacięciem Torx 40. Również w tym przypadku trzymane rezultaty są zbliżone. Minimalnie lepiej wypada klucz udarowy, a także w obu przypadkach zauważyć można poprawę wyników, gdy narzędzia zasilane są większym akumulatorem. Przy okazji tego testu dokonam także porównanie czasu wkręcania takich wkrętów dla różnych ustawień maksymalnego momentu obrotowego klucza wyposażonego w baterię 4 Ah. Widać, że już przy ograniczeniu maksymalnego momentu do 300 Nm klucz radzi sobie gorzej z zadaniem niż porównywana wkrętarka o deklarowanym momencie 180 Nm. W przypadku dalszego ograniczenia momentu do 200 Nm różnica ta drastycznie się pogłębia, a dla momentów 150 i 100 Nm nie jesteśmy w stanie wkręcić takich wkrętów i wystają one odpowiednio 105 i 179 mm nad powierzchnię. Wyniki te pozwalają sądzić, że rzeczywiste momenty obrotowe klucza są niższe od deklarowanych, na co wskazywały również liczne testy do kręcania i odkręcania śrub w kołach samochodowych. Trzeci test
to wkręcanie wkrętów do drewna 10 na 200 mm z łbem sześciokątnym. Tutaj przewaga klucza zaznacza się w sposób widoczny. Czasy wkręcania takich wkrętów są o około 50% lepsze. Co więcej, we wkrętarce udarowej z akumulatorem 2 Ah po wkręceniu wkręta uruchomiło się zabezpieczenie, które czasowo wyłączyło urządzenie. Czwarty test to wiercenie otworu o średnicy 8 mm zwykłym wiertłem krętem do drewna z uchwytem sześciokątnym. Przeprowadzam ten test z myślą o osobach, które zastanawiają się, czy mogą zastąpić wkrętarką udarową wiertarko-wkrętarkę. Ten test wykonywałem tylko dla akumulatorów 2 Ah. Otrzymane wyniki są właściwie identyczne. Piąty test to wiercenie otworu o średnicy 25 mm klasycznym wiertłem łopatkowym Yatto. Również przeprowadzono go tylko dla akumulatorów 2 Ah. Tym razem widzimy znaczącą przewagę wkrętarki udarowej. Szósty test to wiercenie otworu o średnicy 32 mm dosyć wymagającym wiertłem krętym świdrowym Irwin Blue Groove. Test wykonywałem zarówno dla akumulatora 2 Ah, jak i 4 Ah. Otrzymane rezultaty pozwalają stwierdzić, że w obu urządzeniach zastosowanie większego akumulatora miało pozytywny wpływ na wydajność urządzenia. Na koniec testów należy zauważyć, że naładowanie akumulatorów 2 Ah nie spadło poniżej 2 z 3 kresek, natomiast większe baterie wciąż pokazywały pełne naładowanie. Podsumowując, wkrętarka udarowa wypadła porównywalnie wydajnościowo z kluczem udarowym. Różnica uwidaczniała się na korzyść klucza udarowego dopiero przy wkręcaniu najbardziej wymagających wkrętów. Z kolei w przypadku stosowania tych narzędzi do wiercenia otworów lepiej radziła sobie wkrętarka, co mogło wynikać np. z większej maksymalnej szybkości obrotowej. Wkrętarka na pozór wydaje się być narzędziem tańszym, kosztuje około 240 zł, podczas gdy klucz 300. Jednak uwzględnimy, że w zestawie z kluczem otrzymujemy pojemniejszy akumulator, którego cena jest o około 50 zł wyższa, oraz że wraz z kluczem dostajemy ładowarkę o wyższym prądzie ładowania. Okazuje się, że trudno mówić o różnicy cenowej obu urządzeń. Niezależnie jednak od narzędzia, na które się zdecydujemy, zastosowanie 4 Ah akumulatora nie tylko pozwoli wydłużyć czas pracy, ale także powinno zwiększyć wydajność każdego z tych urządzeń.